Witajcie, dzisiaj zapraszam na recenzję pancernego smartfona od marki Blackview BL9000, który dopiero co całkiem niedawno debiutował i powiem Wam, że jest to naprawdę ciekawy telefon w cenie w okolicach 2000 zł. Dokładne ceny macie w opisie filmu, w linkach. Postaram się dzisiaj w tym filmie przekazać Wam moje wrażenia z użytkowania tego właśnie telefonu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Blackview BL9000 to niecodzienny telefon, ponieważ mamy tutaj pancerną konstrukcję, jednak z bardzo przyzwoitymi specyfikacjami. Ale zacznijmy po kolei. Ten telefon to kolos. Wymiary to 179,5 mm wysokości i 82,6 mm szerokości. Grubość telefonu to 17 mm, a waga to aż 413 gramów. Na froncie zobaczymy tylko głośnik umieszczony u góry oraz zatopiony w ekran obiektyw aparatu. Dominuje kolor czarny z akcentami stali i złota. Rogi telefonu posiadają gumowe amortyzatory, dzięki czemu posiada on odporność na upadek ze 120 cm, a oba boki posiadają aluminiowe listwy. Tył telefonu posiada jednolitą strukturę i wygląda prosto, a jednocześnie elegancko. Natomiast tutaj jak zwykle jest to kwestia gustu. Telefon posiada pełną wodoodporność i odporność na zanurzenie na głębokość do 1,5 metra. Oczywiście jest też w pełni pyłoszczelny. Od spodu zaślepka chroniąca port USB typu C, a także głośnik i mikrofon. Drugi głośnik znajdziemy od góry. Trzeba tutaj zaznaczyć, że dźwięk z tego telefonu jest wyjątkowo dobrej jakości. Sprawdza się świetnie nawet do słuchania muzyki i oglądania filmów czy grania w gry. A to dzięki głośnikom sygnowanym przez markę Harman Kardon. Po lewej stronie telefonu przycisk funkcyjny oraz hybrydowa tacka na dwie karty SIM. Telefon ten obsługuje sieć 5G, a co do łączności lokalnej obsługuje Wi-Fi 6, a więc oba standardy sieci 2,4 jak i 5 GHz. Nie zabrakło modułu NFC i GPS, a także innych narzędzi lokalizacyjnych. Po drugiej stronie przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Czytnik działa szybko i dość dokładnie, natomiast sam przycisk wciska się bardzo lekko. Często naciskałem go przypadkiem, wyjmując telefon z kieszeni. Powyżej podwójny przycisk do regulacji głośności. Telefon posiada potężną baterię o pojemności 8800 mAh. Dokładnie są to dwa połączone ogniwa po 4400 mAh każde. Dzięki temu rozwiązaniu i dołączonej 120W ładowarce ten telefon naładujemy do 50% w 20 minut, a do 100% w nieco ponad 50 minut. Jest to rewelacyjny wynik. Jak długo telefon podziała na jednym ładowaniu? U mnie było to do 3 dni korzystania. Możemy grać na nim prawie 10 godzin lub oglądać ulubionych twórców na YouTube przez 11 godzin, czy przeglądać internet przez 20 godzin. 31 godzin rozmów telefonicznych, 37 godzin słuchania muzyki i aż 576 godzin w trybie czuwania. Ale w sumie kto by się tym przejmował, skoro podłączenie telefonu do ładowania nawet na 10 minut zapewni mu odpowiednią ilość mocy na kolejnych kilka godzin używania. Ekran ma 6,78 cala. Dysponuje rozdzielczością 2,4K Full HD+, a dokładnie jest to 1080 na 2460 pikseli z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Dzięki Corning Gorilla Glass 7 Victus ekran ma wysoką odporność na zadrapania i ogólnie jest bardzo wytrzymały. Ale to nie jest jedyny ekran tego telefonu. Drugi mniejszy znajdziemy na odwrocie. Jego wielkość to 1,32 cala i rozdzielczość 360 na 360 pikseli przy odświeżaniu 60 Hz. Ponownie chroni go 7. generacja szkła Corning Gorilla Glass Victus. No i w tym momencie nieco wrażeń. Główny ekran spełnił moje oczekiwania. Jest bardzo jasny, szczegóły są wyraźne, a kolory całkiem niezłe. Podczas codziennego użytkowania, przeglądania internetu, oglądania filmów i graniu w gry spisywał się bez zarzutu. Ekran z tyłu również jest czytelny i możemy nim zarządzać z ustawień systemowych, na przykład zmienić tarczę zegara.
bo to jego podstawowa funkcja, ale nie jedyna. Przy jego pomocy możemy sterować odtwarzaniem utworów, sprawdzić powiadomienia i jeszcze kilka innych rzeczy. Jednak nieocenioną funkcją jest podgląd kamery, dzięki czemu możemy wykonać selfie korzystając z aparatu umieszczonego z tyłu. A jest to nie byle jaki aparat, ponieważ jest to 50-megapikselowy Samsung ISOCELL GN5 uzupełniony o 13-megapikselowy obiektyw ultra-wide 120 stopni z połączonym obiektywem makro pozwalającym na fotografowanie z odległości 2 cm. Jak te obiektywy sprawdzają się w praktyce, możecie w tej chwili ocenić. A teraz czas na próbkę wideo. Ok, teraz testujemy aparat z tyłu. No to możecie ocenić, jak w tej chwili wygląda moje studio przy rozdzielczości Full HD w 60 klatkach. I druga próba, tym razem w 4K. Ponownie ocencie, jak jest z jakością obrazu. Ok, test przedniego aparatu. Dość jasno w studio, pozapalane 3 światła. I tak to mniej więcej wygląda w panoramie, w rzucie poziomym. No jeśli chodzi o łapanie ostrości, no to myślę, że ten telefon też sobie radzi dobrze. Wykrywanie twarzy, wszystko działa ok. No jak jest dźwiękiem, też ocencie. A to już film i zdjęcia z przedniej kamery. I tutaj mamy 50-megapikselowy obiektyw. Tym razem jest to model Sky Hynix 5022Q. W przypadku aparatów producent zachwala liczne technologie ulepszające zdjęcia. Od wspomagania przez sztuczną inteligencję na wiernym odwzorowaniu kolorów kończąc. Nie zabrakło dość rozbudowanego menu i nagrywania filmów nawet w rozdzielczości 4K. System operacyjny to Dock OS 4.0 bazujący na Androidzie 13. Co prawda wersja systemu mogłaby być nieco nowsza, jednak całość działa zaskakująco płynnie. Jest to możliwe dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi MediaTek Dimensity. Pamięć RAM to aż 12 GB z możliwością rozszerzenia o kolejne 12 GB z pamięci wirtualnej. Pojemność wbudowanego dysku to całe 512 GB. Telefon o dziwo nadaje się nawet do grania. Wydajność układu graficznego jest zadowalająca, a na dodatek ten smartfon posiada przemyślany system chłodzenia. Po około godzinnym graniu w gry telefon z tyłu wciąż był chłodny w dotyku. Jedyne co potrafiło się delikatnie nagrzać to metalowe elementy otaczające wyświetlacz z tyłu. Z drugiej strony nie ma się co dziwić. Producent miał do dyspozycji o wiele więcej miejsca niż w przypadku klasycznych telefonów o znacznie mniejszej grubości. Tak więc w praktyce testowane gry jak chociażby Asphalt 9 Legends, Call of Duty Mobile z pakietem tekstur HD czy Genshin Impact działały płynnie i stabilnie i na tak dużym ekranie wyglądały po prostu świetnie. Odświeżanie 120 Hz też robi robotę i możemy cieszyć się naprawdę wysoką jakością tak obrazu, jak i dźwięku. Przy standardowym korzystaniu z telefonu do wyboru mamy kilka opcji przeglądania. Oczywiście nie zabrakło dodatkowych opcji prozdrowotnych, jak chociażby redukcja niebieskiego światła czy specjalne tryby do czytania. Ok, podsumujmy. Powiem Wam, że gdybym na chwilę obecną potrzebował nowy telefon, to z tego telefonu korzystałbym się naprawdę dobrze, ponieważ wszystko działa płynnie, ma wiele funkcji, duży wyświetlacz. Jedynym minusem dla mnie obecnie jest waga. Oczywiście pancerność nie bierze się z niczego, mamy wytrzymały ekran, mamy wytrzymałą obudowę, nie potrzebujemy żadnego dodatkowego etui czy ochrony, natomiast telefon jest dużo cięższy niż standardowy smartfon, nawet w etui. I to jest chyba jedyna rzecz, która by mnie powstrzymywała przed użytkowaniem tego telefonu, ponieważ kiedyś sam korzystałem z pancerniaków, wtedy byłem do nich przyzwyczajony, teraz bym musiał na nowo się przyzwyczajać niestety do tego ciężaru. Co do wydajności systemu, jak na pancerniaka jest naprawdę bardzo dobrze, ponieważ tego typu telefony na ogół cechował się tym, że były wytrzymałe, była duża bateria, ale jakość działania tego systemu pozostawiała wiele do życzenia. Tutaj system działa szybko, żwawo, aplikacje instalują się również ekspresowo i takie nawet bardziej wymagające gry, jak chociażby Genshin Impact, działają tutaj zwyczajnie dobrze, płynnie, nie ma się do czego przyczepić. Co do baterii również jest potężna, możemy z tego telefonu korzystać spokojnie 2-3 dni, natomiast jako, że mamy duży ekran i do tego jeszcze ekran z tyłu, no to też ta bateria musiała być odpowiednio duża, żeby to wszystko zrównoważyć. Natomiast co do tego ekranu, czy jest bardziej bajerem, czy będziecie z tego korzystać, to już każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Dlatego według mnie telefon ciekawy, cena jak do tych parametrów myślę, że w miarę rozsądna.
Jeśli Wam się spodobał, chcielibyście sprawdzić aktualne ceny, kliknijcie w link w opisie filmu, dowiecie się, ile teraz kosztuje. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, napisanie komentarza i udostępnienie tego filmu. Możecie zrobić wszystkie te rzeczy, możecie zrobić jedną, za każde wsparcie dziękuję. No i również dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się.